Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo prostym pomysłem na lekki kremowy deser. Tym razem na nasze stoły trafi sernik na zimno z brzoskwiniami i mascarpone. Oczywiście nie zabraknie też śmietanki, którą wykorzystamy do dekoracji. I jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione sposoby na kremowe desery. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego sernika zaczynam od pończu do nawilżenia spodu. Do niewielkiego, szerokiego, ale w miarę głębokiego naczynia przelewam syrop z jednej 400-gramowej puszki brzoskwiń. U mnie wyszło go około 200 gramów. Następnie dodaję 100 gramów chłodnej przegotowanej wody i mieszam do uzyskania jednolitego płynu. W tak przygotowanym pończu nasączam podłużne biszkopty i układam je w miarę ciasno na dnie formy o rozmiarach 18 na 28 cm. Spód blachy wyłożyłem wcześniej papierem do pieczenia, a jej boki folią rantową. Jeśli nie macie pod ręką folii, użyjcie tylko papieru, sprawdzi się równie dobrze. Do przygotowania całego spodu użyłem około 150 g biszkoptów, ale ich ilość będzie zależeć od rozmiaru Waszych ciastek. Formę z złożonym spodem na chwilę odstawiam i zabieram się za masę serową. Do niewielkiego dzbanka przelewam 100 g gorącej, świeżo zagotowanej wody i dodaję do niej 12 g żelatyny w proszku. Zawartość naczynia krótko mieszam tylko do całkowitego rozpuszczenia żelatyny, a następnie odstawiam na około 5 minut do lekkiego przestudzenia. Po tym czasie zajmuję się resztą składników masy. Do dużej miski przekładam 750 g twarogu sernikowego z wiaderka, 200 g serka mascarpone, 100 g cukru pudru i 1,5 łyżeczki pasty waniliowej. Jeśli nie macie pod ręką pasty, możecie użyć ekstraktu, sprawdzi się równie dobrze. Zawartość miski krótko mieszam na średnio niskich obrotach miksera tylko do uzyskania jednolitej masy. Żeby dać sobie chwilę na działanie, wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej, dlatego pamiętajcie o wyjęciu twarogu i mascarpone z lodówki na przynajmniej godzinę przed rozpoczęciem pracy. Łyżeczkę tak przygotowanej masy serowej dodaję do wystudzonej żelatyny i mieszam do uzyskania gładkiego płynu. Może się wydawać, że to mało, ale tyle absolutnie wystarczy do zahartowania żelatyny. Dzięki temu łatwiej połączy się z masą. Po uzyskaniu gładkiego płynu dodaję zawartość dzbanka do masy serowej. Robię to powoli, wąskim strumieniem, stale mieszając zawartość naczynia na średnich obrotach miksera. W ten sposób bez problemu rozprowadzicie żelatynę w masie serowej i nie utworzą się w niej nieprzyjemne grudy. Po dodaniu całej żelatyny mieszam całość jeszcze przez około 30 sekund, żeby upewnić się, czy wszystko połączyło się ze sobą tak jak należy, a następnie odkładam mikser. Przez chwilę nie będzie nam potrzebny. Na tym etapie dodaję do masy jeszcze około 250 g odsączonych, pokrojonych w kostkę brzoskwiń z puszki i rozprowadzam je w masie przy pomocy silikonowej szpatułki. Jeśli lubicie większą ilość owoców w tego typu deserach, możecie użyć większej puszki. Gotową masę serową przekładam na nawilżone biszkopty i w miarę możliwości wyrównuję jej wierzch. Wystające gdzieniegdzie brzoskwinie mogą to trochę utrudniać, ale dopóki masa jest plastyczna, powinniście uzyskać odpowiedni rezultat. Blaszka z prawie gotowym sernikiem trafia do lodówki na około 30, może 60 minut do wstępnego ścięcia wierzchu deseru. Po tym czasie zabieram się za dekorację. Mi w tym celu posłuży ubita śmietanka, którą wzmocnię odrobiną mascarpone. Do dużej miski przelewam 300 g zimnej 36% śmietanki i dodaję do niej 50 g zimnego serka mascarpone, taką samą ilość cukru pudru i łyżeczkę pasty waniliowej. Pasta nie jest konieczna, więc jeśli nie macie jej pod ręką, możecie ją pominąć. Zawartość naczynia ubijam przy pomocy miksera na sztywno. Ubijanie polecam zacząć od niskich obrotów i stopniowo zwiększać moc robota wraz ze wzrostem objętości śmietanki.
W ten sposób unikniecie dużej chmury cukru pudru unoszącej się w kuchni. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji przekładam śmietankę do rękawa cukierniczego z końcówką 2B i wyciskam ją na lekko ścięty wierzch sernika. Zużyłem w ten sposób w sumie niewiele ponad połowę śmietanki. Jeśli rozłożycie ją na wierzchu zamiast korzystać z rękawa, uzyskacie fajną, całkiem solidną warstwę, która bez problemu będzie trzymać się na serniku. Oczywiście jeśli będziecie trzymać go w lodówce. Na końcu posypuję wszystko świeżo startą gorzką czekoladą. Nie staram się pokryć ciasta całkowicie, ścieram jej tylko tyle, żeby dodać całości odrobinę uroku. Tak przygotowany sernik trafia do lodówki na minimum kilka godzin, a najlepiej całą noc do całkowitego zestalenia masy serowej. Następnego dnia już tradycyjnie pozbywam się boków blaszki, folii rantowej i kroję ciacho w kawałki. Przyjemnie wilgotne biszkopty nabrały lekkiego brzoskwiniowego smaku. Waniliowa masa serowa jest delikatnie słodka i niesamowicie kremowa, a brzoskwinie fajnie przełamują strukturę sernika i wprowadzają do deseru nutkę świeżości. A wszystko to pod puszystą warstwą śmietanki, która zdobi nasz deser i dodaje mu lekkości. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!